No to patrzcie. Podwiozła mnie tu moja pani gospodyni z Workawaya. No i ja zaczynam zabawę w autostopa. Od początku. No, czasem można trafić na naprawdę ciekawe miejsca. Jak się zagada ludzi z samochodów, którzy cię biorą. Otóż teraz jeden przemiły pan stwierdził, że jedzie do miejscowości Zamburza, coś takiego, Zambucha, ciężko mi powtarzać te ich nazwy. No i stwierdził, że słuchaj Marcin, to jest taka świetna plaża, w ogóle może byś dołączył, bo ja tutaj będę spotykałem się ze swoją siostrą i chłopakiem, więc jak coś, to mogę cię podrzucić na plażę. No i pomyślałem sobie, że w sumie mam mało czasu, no ale z drugiej strony no po to jeżdżę, żeby jednak trafiać na takie miejsca, a nie tylko siedzieć przy drodze, nie? Więc stwierdził, że kurczę, tu jest najładniejsza plaża. To w ogóle jest wybrana jednym z 7 cudów Portugalii. No więc wiecie, no, generalnie sami ocencie, czy rzeczywiście ta plaża jest ładna. Ja odwracam kamerę. No i proszę bardzo. Podoba się wam? Bo mi tak. Jak dla mnie cudo. A jak się przejdzie na drugą stronę tutaj wystającego cypelka, to wcale nie jest gorzej. No jest po prostu bombowo. Ponieważ mało robię sobie zdjęć w takich miejscach, no to jestem ja i piękna plaża, której tak nie bardzo widać. Proszę bardzo, a tu jeszcze plaża z innej perspektywy. Widzicie te spalone drzewa w tle? Zastanawiacie się, co to jest? No to są właśnie pożary, czy pozostałość po pożarach, które wybuchają w Portugalii. Tutaj jak jechałem z kierowcą, mówił, że szlak trafił całe otoczenie, a niektórzy jego sąsiedzi stracili dorobek życia. Także poważna sprawa z tymi pożarami. Tak jak mówiłem wcześniej, a może i nie mówiłem, nie wiem. Portugalczycy naściągali w latach 70. drzew eukaliptusowych, bo one szybko rosną i później można szybko sprzedać drewno, no ale nie wzięli pod uwagę, że one są bardzo łatwopalne, no i przez to mają co roku ogromne pożary. A tutaj, jak widać, mała mieścinka, wzgórza, może nie spalone do cna, ale jednak dobrze potraktowane ogniem. Wcześniej jak przyjeżdżaliśmy, to śmiałem się z kierowcą, bo były takie strasznie pożółkłe i czerwone liście w jednym momencie. No to powiedziałem, że wygląda to jak jesień. On do mnie, jak jesień? To wygląda jak Mordor. No więc to rzeczywiście można powiedzieć, że wygląda jak Mordor. Ze
Powalonych pożarami wzgórz zostałem podwieziony aż do samego miasta Lagos. A że miałem jeszcze kilka godzin światła słonecznego, to stwierdziłem, że cóż, jadę dalej. Ryzyko się opłaciło. Po dosłownie 5 minutach zatrzymał mi się samochód hipisów. W środku tego kampera, no można by powiedzieć, że sklep. Cała masa najróżniejszych świecidełek, wyrobów rzemieślniczych, ze sznurków, drewna, kamyków. Czułem się w jakimś sklepie z antykami, tylko że nie było żadnych antyków, tylko właśnie były tego typu ozdóbki. No ale cóż, podwieźli mnie kawałek, więc jestem bardzo z tego powodu zadowolony. Zatrzymało mi się 2 facetów. Jeden z nich był z Argentyny, więc miałem okazję poćwiczyć sobie trochę mój hiszpański. Kolejnym kierowcą okazał się facet, który w młodości jeździł bardzo dużo autostopem, więc świetnie mnie rozumiał. Aż w końcu zatrzymała mi się parka studentów z Brazylii, którzy zaproponowali mi, że podwiozą mnie już do samej Albufeiry. W Albufeirze znajduje się piękna plaża z górującym nad nią klifem. Ponieważ nie znalazłem żadnego gospodarza przez internet, mimo że szukałem bardzo intensywnie, no to stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie po prostu przespać się na tej plaży. Jak rozbiję namiot blisko klifu, to nawet nikt mnie nie będzie widział. Plan był dobry. Problem polegał na tym, że na tej plaży kręcili się ludzie jeszcze do około 2 w nocy, ale jak już się przestali kręcić, to w końcu mogłem rozbić namiot. Czy spało się dobrze? No właściwie tak. Jedynym problemem były drobne kamyczki, które spadały mi ciągle na namiot i miałem wrażenie, że zaraz oderwie się jakiś większy głaz i mnie przygniecie, ale udało mi się rado wstać, więc myślę, że miejscówka była dobra. Tu już jest spakowany namiot. Ludzie już, jak widzicie, przyszli na plażę. No mi się jakoś nie śpieszyło, jest 11, bo jeszcze sobie pisałem dziennik podróży. No ale teraz będę szedł już do Pingodocze. To jest taka, przypominam, lokalna Biedronka. No i zjem coś dobrego, bo tam mają też knajpkę. No i będę dalej łapał stopa do Faro. No nie śpieszy mi się dzisiaj, no bo to i tak ile? 40 km, więc myślę, że na spokojnie dojadę. No i jakoś się już będę na miejscu ogarniał. Ma mnie odwiedzić koleżanka z Porto, pozdrawiam Olę. No i a co się będzie działo, zobaczymy. A po Faro już mam taką ogromną nadzieję, znajdzie się coś, znajdzie się jakiś host w Hiszpanii i będzie można normalnie w końcu się umyć i odpocząć. Na razie. Witamy w Faro. Na razie wita mnie takimi bramami i starym miastem. Tutaj przed chwilą z głośników wydobywała się jakaś taka nastrojowa muzyczka. Pewnie ją słyszycie. Tutaj mamy takie budyneczki. No polecali mi to Faro. Zobaczymy, czy rzeczywiście jest warte zatrzymania się. A nawet jak jest niewarte, to trudno. Bo i tak przyda mi się postój w trasie na Hiszpanię. Więc zobaczymy, jak to będzie jej szło. No może rzeczywiście coś zobaczyć, chociaż to Faro troszeczkę wygląda jak takie Saint-Tropez, o którym w sumie dużo się słyszało, a zwiedzania tego to było na maks pół godziny. No ale dobra, jak będzie coś ciekawego, to nagram. Proszę bardzo, tu mamy ratusz, a tutaj kilka kroków dalej zaraz pokaże się katedra. Domyślam się, że to jest katedra, bo przynajmniej pokazywało w tą stronę na katedrę. Chociaż nie, to nie jest katedra, to jest jakaś wieżyczka z zegarem. Gdzie ta katedra jest? Może to jest po prostu dobudowana wieża przed wejściem? No na razie mnie nie powala, mówiąc szczerze. O. Ale co zrobić? Tu widać, jakaś impreza była wcześniej. A tam bliżej co jest? A tam bliżej jest chyba wejście. Tak, to jest pewnie katedra. A ta wieża to jest, domyślam się, albo jakaś nadbudówka, albo po prostu pozostałość jakiegoś budynku, czy starszego kościoła, który tu był wcześniej. O proszę,
Kolejna jakaś ładniejsza uliczka. Zobaczymy, co tu jest. Tamten szczyt, czy zwieńczenie budynków sugeruje, że to też jest jakiś kościół. No, uliczki wyglądają tutaj boczne w ten sposób. Zresztą nie tylko boczne. Natomiast jest jeden duży plus tego miasta. Czyli to, że tu jest dosyć spokojnie. Nie jest zadeptane przez turystów. Miałem wrażenie, że dużo więcej wrażeń można było właśnie w Albufeirze znaleźć, ale za to wszystko zapowiada się, że w ciągu nocy będzie spokojnie, więc nawet jak nie dotrę na kemping, to i tak gdzieś się zaczepię bez większego problemu. A tutaj już w świetle słońca mamy marinę. No. A tutaj to po prostu była brama miejska z zegarem. No to tak dawna brama wjazdowa prezentuje się od przodu. Ja nie wiem, czy to widać, ale przybliżę. Tam na górze są bocianie gniazda, a na samej górze jest kuper bociana. I nawet troszkę widać główkę. A tak wygląda wejście do banku. Tutaj w Faro. Bank nazywa się Bank Portugalii. Tak jak widzicie, całkiem fajnie zdobione, szczególnie w te wpłytki, ale też takie arabskie motywy. Bardzo fajnie to wygląda. I tutaj mamy jeszcze takie zdobione wejście i bramę. A tutaj za mną jest jeszcze budka telefoniczna. W ogóle nie wiem, jak dużo takich budek zostało w Anglii, ale zauważyłem, że tutaj w Lizbonie i ogólnie w całej Portugalii jeszcze często takie czerwoniutkie budki można spotkać. Ale jak widzicie, Faro to takie po prostu turystyczne miasteczko. O, proszę bardzo. Tu mamy sardynki z puszkami z każdego roku. Można sobie kupić. O, nie wiem, czy to można nagrywać, więc spadam stąd. Się pani mną za bardzo zainteresowała, jak miałem kamerę, ale no, poszukamy jeszcze czegoś ciekawego. Tutaj na ziemi tak wyłożona ładnie kostka, a nad nami świetny pomysł, czyli porozciągane płachty, żeby w ciągu dnia nie spalić się w upale. O proszę, tutaj nie zawsze są płytki, czasem są po prostu takie cegiełki lśniące, ale u góry są już płytki. Płytki mamy tutaj, razem z gołębiem i takimi tutaj zdobionymi balkonikami. Proszę bardzo, z jednej strony taki stary kościółek, ale z drugiej strony no to widać po niektórych budynkach, że potrzebują remontu. To chyba było, no to widzę, jest przejęte przez graficiarzy. Jak tylko samochód przyjedzie, to zrobię zbliżenie. Poproszę. I wszędzie mamy graffiti takie, na tym budynku przynajmniej. No a obok graffiti mamy już taki ładnie zrobiony budyneczek. Jedne budynki obdrapane, a tutaj znowu takie ładne, ozdobione z tej cegły, o której mówiłem już wcześniej. Proszę bardzo, a tutaj zachodzące słońce nad Faro.
A melody pure and true. I say, this is my message to you. Na pochillowanie wieczorową porą potwierdzam, że Faro jest całkiem przyzwoite. No to żegnam się z tego pięknego miejsca z widokiem na zachodzące słońce, marinę. Dobra, może trochę więcej tego zachodzącego słońca. Dobra, już nie widać, trudno. W każdym razie pozdrawiam i do następnego. Patrzcie, jaki uroczy widok w Faro. Tutaj zachodzące słońce, czerwieniejące niebo. Czy słońce już zaszło? Niebo jest czerwone. A tu jeszcze tatuś z przeuroczym brzdącem na pierwszym planie. No teraz już sam widok. Słuchajcie, niewiele mnie widać, mimo że świeci tutaj piękny księżyc, ale tutaj chciałem się nagrać z taką dwójką przemiłych państwa, którzy dali mi wino i chipsy i z którymi tutaj... we don't see at all each other. But you can say hello in Portuguese, just you will hear yourself. Olá! Olá! Olá, como Olá. estão? Beijinhos para todos. É um gosto estar na vossa companhia. Obrigado! Obrigado, molto obrigado. No słuchajcie, nic nie było widać, bo tutaj księżyc daje bardzo mocne światło, więc no niestety nie widać, ale było przynajmniej słychać. To jest ten plus. Na razie. Kolejny nocleg na plaży, tym razem takiej w Faro, zaliczony.